Chodorkowski stał się postacią znaną w całym świecie. Nie dlatego nawet, że był wielkim przedsiębiorcą, który odniósł ogromne sukcesy w latach 90. w Rosji. Nie były to czasy czystego biznesu. Tutaj można by się zastanawiać na temat źródeł pochodzenia środków, ale nie to jest najważniejsze. On stał się więźniem politycznym numer 1 Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. W tym sensie on już jest postacią symboliczną. Przy tym nie zarzucał mu się czegoś, co powoduje, że w krajach normalnych, demokratycznych wsadza się do więzień. Nikt mu nie zarzuca szantażu, terroryzmu. Nikt mu niczego praktycznie nie zarzuca, jeżeli chodzi o sferę polityki. Tym niemniej wszyscy wiedzą doskonale, iż o politykę dochodzi. Chodorkowski został do więzienia wsadzony i już od wielu lat w więzieniu przebywa. Nie dlatego, że zarzuca mu się jakieś konkretne przewinienie gospodarcze, chociaż rzeczywiście oficjalne oskarżenia tej sfery właśnie dotyczą, sfery podatków przede wszystkim. Nie, wszyscy wiedzą doskonale, iż powodem wsadzenia do więzienia przez Władimira Putina, którego on stał się osobistym wrogiem, były powody polityczne. To, że Chodorkowski zbyt interesował się polityką, popierał środowiska opozycyjne w stosunku do linii reprezentowanej przez Putina i sam okazywał pewne ambicje polityczne. To znaczy, można było się spodziewać, że w pewnym momencie wystąpi on sam w wyborach prezydenckich na przykład. I to było powodem. Znaczy, to było nie do zniesienia dla Putina. To znaczy, że Putin tolerował wielkich przedsiębiorców, tak jak oligarchów, jak to się w Rosji nazywa, którzy odgrywali wielką rolę w latach 90. za czasach Jelcyna, natomiast postanowił ukrócić ich jakiekolwiek ambicje polityczne i jakąkolwiek rolę polityczną. Nawet jeżeli oni w pełni legalnie, w demokratycznych formach tę wolę przejawiali. I Chodorkowski stał się takim przykładem, stał się kozłem ofiarnym. Chodzi tu nie tylko o los samego Chodorkowskiego, ale chodziło też o zdyscyplinowanie i podporządkowanie całej tej bardzo wpływowej w Rosji grupy ludzi bardzo majętnych i których rola za czasów Jelcyna, rola polityczna pośrednia była bardzo poważna. Trzeba przypomnieć, iż to oni w gruncie rzeczy zapewnili zwycięstwo Jelcynowi przeciwko wówczas komunistycznemu przywódcy i komunistycznej partii. Także sprawa Chodorkowskiego stała się wielokrotnym symbolem. Stała się symbolem człowieka, który jest prześladowany z powodów politycznych. Stała się symbolem mechanizmu władzy, który zachowując pewne pozory demokracji, bo po prostu odbywają się wybory, w istocie sprowadza demokrację do teatru demokratycznego, gdzie z góry wiadomo, kto będzie wybrany, kto będzie przywódcą Rosji. I Chodorkowski, zachowując się bardzo dzielnie w więzieniu, w sytuacji nie tylko bardzo dla niego osobiście trudnej, będącej ogromnym doświadczeniem dla jego charakteru, odporności fizycznej i psychicznej, okazuje równocześnie dzielność. I można powiedzieć, można było żywić pewne nadzieje, że nowy prezydent Miedwiediew skorzysta z okazji ponownego procesu Chodorkowskiego, żeby pokazać, iż rzeczywiście on reprezentuje nową wartość. To znaczy, że rzeczywiście on walczy z tym, co on nazywa nihilizmem prawnym. Bo to jest przykład. Los Chodorkowskiego jest przykładem zastosowania prawnego nihilizmu. To znaczy, gdzie się stosuje normy prawne w istocie w sposób bezprawny przeciwko prawu, przeciwko porządkowi, formalnemu, konstytucyjnemu porządkowi Rosji. Jak wiemy, Miedwiediew z tego nie skorzystał, czym potwierdza tylko, iż w istocie jest on narzędziem panowania w rękach swojego poprzednika, patrona, mecenasa, to znaczy Władimira Putina.